the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj sobie przerobimy metę, którą ja ostatnio zrobiłem swoją, jeżeli chodzi o open field tutaj komanderów, dowódców z Rise of Kingdoms. A dzisiaj po prostu na tapetę wrzucimy sobie metę, którą mamy od The Kingdoms Codex. Tak wiecie, od jakiegoś czasu z nimi tutaj współpracuję. I też, jakby tak powiedzieć, oni parę ciekawych nowych rzeczy tam wypuścili. No i zobaczmy, jakby tak powiedzieć, ich okiem na to, jak wygląda ogólnie ten cały open field według nich na marzec 2025. Mi się zdaje, że to jest dość podobne do tego, co ja wrzucałem, z paroma wyjątkami, które oczywiście uważam, że no ja bym tak nie zrobił, oni tak zrobili oczywiście. No, tu jest pierwszym narzutem, tak widzicie, w dwóch kawalerii, jeżeli chodzi o combo, że potrzebujemy na przykład zagrać, mieć dwa marsze kawalerii, no tak widzicie, jest Artur z Williamem i jest Huo Joanka. To jest coś, co ja planuję w stanie długo grać, albo po prostu będzie to Artur Filip z Huo Joan lub też właśnie Artur William i Huo Joan. Jest tutaj też trzecia kombinacja Huo Artur, która jest dalej bardzo dobra, więc jeżeli nie macie, nie wiem, Williama albo nie macie Filipa, no to Huo Artur dalej sobie będzie fajnie grał. Dwa, do Artura jako pierwszego też fajnie by było mieć te wszystkie dobre inskrypcje, no bo nie ukrywajmy, te inskrypcje robią dużo. Nawet jeżeli są te niebieskie, wiem, że gracze bardzo fajne robią raporty, zresztą pokazywałem wam parę razy raporty z tego, jak Artur William lub też Artur Filip sobie radzą. Joanka, jeżeli chodzi o Belizariusz, ja tu jestem bardzo sceptyczny. Widziałem te marsze, widziałem nawet ten super raport, który gdzieś tam gościu sobie ponabijał. Bardzo chore cyfry to były. Nie wiem, jak on to zrobił, ale no szczerze, ja Joanka Belizariusz jakoś nie przekonuje mnie to. Zresztą grałem Joanka Nevski i było to fajne, tylko że to Joanna jest szybka i bardzo często lubi uciekać do środka bala, z tego względu jest też zniukowana, więc kontrola jest bardzo ciężka. Zresztą widzieliście, bo jak streamowałem, że zawsze gdzieś ta Joanka uciekała. Huo z Arturem aż tak bardzo nie uciekali. No przez to, że względu, że ona jest szybka po prostu, tak? Tutaj jeżeli chodzi o łuczników po prawej stronie, no to Zydliang z Filipem widziałem ten marsz, grałem nim na koncie Geronimo, tak testowałem, u siebie też to testowałem na ruinach. Jest dobry to jest marsz. Ashurbanipal z Hermanem też sobie bardzo dobrze radzi, więc jeżeli mamy dwa dobre giri łuczników, to mi się zdaje, że to combo jest bardzo dobre. Drugie combo tu jest Zydliang z Hermanem, czyli klasyka meta, nie? A po prawej stronie mamy Ashurbanipala z YSG. No i bym powiedział, że to jest albo Ashurbanipal z YSG, albo ja bym też i tak dawał Filipa, bo Ashurbanipal z Filipem też widzieliście, że mi dobre raporty kręcił. Więc uważam, że to też jest ok. Chociaż Ashur z YSG na dobrym girze, jeżeli też dłużej dadzą radę wytrzymać w openie, no to wiecie, no double AOE to będzie robił pewnie też dobre KP. Zydliang z Hermanem to tak widzicie w tych poprzedniej, w tej wersji nawet jakby z Filipem, no też sobie daje radę. Shadjara z YSG, no to jest ta opcja ostateczna. Jest niezła, jest wytrzymała i dalej uważam, że Shadjara z YSG robi dobre cyfry i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Niektórzy będą chcieli tam na siłę jeszcze Nebu gdzieś rzucać, no ja bym Nebu już dawno wyrzucił na ławkę. Nie chcę tam czeka albo nie wiem, może kiedyś będzie jeszcze raz opcja swapa, nie chcę czeka na swapa. Shadjara moim zdaniem go kładzie z YSG i to jest dobre rozwiązanie. Tak jak mówię, no tutaj ja bym tylko małą zmiankę zrobił z tym Filipem i z Ashurbanipalem. Chociaż nie przeczę, że gdybym 6 na 6 marszy miał tam gdzieś pykać i bym sobie to tak przeglądał właśnie z Zydliang z Filipem i Ashur Herman i miałbym tu i tu dobry gear, to może bym się skusił na takie rozwiązanie na dłuższą metę. Jeżeli bym oczywiście nie miał do czego Filipa wsadzić, nie? Infantry, no Liucze z Filipem to jest kolejny buścik, nie ukrywajmy, do Opena to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą jak widzicie, no Filipa wszędzie można wsadzić, wszędzie można go dobrze rozplanować. Ragnar Scipio, no top, nie, więc bardzo dobry marsz. William Liu też uważam, że jest bardzo dobrym marszem. Uważam nawet, że William Liu jest moim zdaniem troszeczkę lepszym niż Liu i Filip.
Z tego względu, że jak grałem Liu w Filip, to Liu był bardzo wolny. Tam trzeba mieć już ten piąty kult na butach, żeby to fajnie chodziło, lub też tam setówkę, żeby ten speed był na tym Liu z Filipem i wtedy może to rzeczywiście robić różnicę. No William Liu jakoś, nie wiem, mi się zdaje, że dłużej wytrzymywali mi walce i nie byli tacy wolni w porównaniu do Liu Filipa, a William i tak sobie jest trochę wolnym dowódcą. Ragnar ze Scipio kolejny raz, topka Liu, Alex, oczywiście Aleksander z odpowiednimi talentami do Liu, no i też Aleksander jakby miał dobrze odblokowane muzeum. Tak samo się toczy Williama u góry, bo niedawno wyszło muzeum do Williama, więc jeżeli chodzi o Crown Cavaleria, o tym wam nie wspomniałem wcześniej. Ragnar ze Scipio po raz trzeci, więc no, drugi marsz zawsze wiemy jaki ma być. Zobaczymy jaki będzie open field nowy, jeżeli chodzi o piechotę, a on już mi się zdaje, że już będzie niedługo. Mamy marzec, w kwietniu pewnie pierwsze jakieś przecieki i może w maju go dostaniemy. Tak, ja tak mniej więcej uważam. Jeżeli chodzi o Siege, mówiłem wam kiedyś, że Stefan z Gonzalo robił bardzo dobre raporty i to widziałem u Mr. Siege'a. Więc dalej uważam, że takie rozwiązanie nie jest złe, chociaż no tutaj pokazują opcje, że są lepsze, bo macie Gajamadek z Gonzalo, macie Małgorzatę ze Stefanem, Gonzalo z Gajamadą, też jest Małgorzata ze Stefanem jako drugi marsz. No i w sumie mi się zdaje, że Siege, jeżeli mamy jeden marsz, to już jest moim zdaniem dużo. Jeżeli ktoś gra ogólnie Siege'ami, no to 2 marsze Siege'ów, no to widzicie, jak wygląda to na 2 i nawet na 3, bo potem mamy już Babura z Stefanem, potem Małgorzatę trzeba byłoby, nie wiem, takim parować pewnie z tym śmiesznym Johnem z MG, lub też jakoś Babura z nim. No ale te Gaja na Gonzalo mi się wydaje, że bardziej wytrzymalszy, jako Gonzalo jest na drugim. No i Małgorzata ze Stefanem też mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o drugi Siege. Ja patrzę po statystykach, nie jestem jakby tak siege'owy, więc też wam tutaj nie powiem jakoś nie wiadomo jakich informacji. Widziałem tylko raporty, widzę co ludzie robią na KVK z Siege'ami, jakie cyfry i nawet nieraz znajomi mi podsyłają, wiecie, z Giru, gdzie zrobili sobie tam, nie wiem, Gonzalo na 5-5-1, Gaia Made też, lub też mieszają, wiecie, z epickimi dowódcami, puszczają Gir ten legendarny, który jest do zbierania, nie? Jako wiecie, gear dla pierwszego dowódcy i kręcą raporty powyżej 100%, więc wiecie, no jak mówiłem kiedyś, Siege moim zdaniem są typowo dla graczy free to play, nie? Ja to tak uważam, że free to play low spender, ludzi, którzy bardziej wolą grać z daleka niż open. Wiem, że jest duży blame na to, zresztą ostatnio też był duży pocisk na Siege ze strony Chizgula, z tego co widziałem na jego filmiku starym już, bo to już parę tygodni temu chyba było i tam nawet niektórzy streamerzy z content kreatorów mu odpowiadali swoimi filmikami, jako niby społeczność inżynierów, gdzie no to niektórym, między innymi Chizgulowi się nie podobała ta odpowiedź, ale no, jakby na to nie patrzeć, uważam, że Siege muszą być w tej grze. Wiem, że są wkurzające, wiem, że ludzie ich nie lubią, wiem, że wam też przeszkadzają te Siege i najlepiej jakby to było skasowane. Ja was rozumiem w 100%, słuchajcie, ale moim zdaniem to jest taka furtka dla graczy free to play, nie? I low spender, którzy mogą zrobić 2 marsze na przykład Siege'ów, robić swoje kapeki z daleka. No i jakby na to nie patrzeć, słuchajcie, jeżeli macie jakieś tam paru z inżynierów KD i bijemy się w tym balu i masz te Siege za plecak, to uwierzcie mi, to robi różnicę w balu. Da się odczuć, że te Siege są z tyłu. Wiemy, że my jesteśmy jako taki dupochron dla Siege'ów, ale no da się odczuć, że taki inżynier zrobi oczywiście wam większy jakby tak powiedzieć raport, tak? Ale no kurczę, no oni też nam pomagają w Openie, no pracujemy na wspólne dobrą Królestwa i KVK w ogóle, więc mi się zdaje, że te Siege muszą być i to jest, to, że Lidl wypuszcza, to nie była złą opcją. To, że oni robią takie raporty, no to może być trochę czasem chore, ale no od czegoś oni są, nie? Zresztą jeżeli ktoś z was grał w Call of Dragons, to może mnie zrozumie, bo tam po prostu tak jest. Tam walki zdystansowe, znaczy magowie i łucznicy robią dobrą robotę, jeżeli chodzi o DPS. Nie wiem jak jest teraz, bo ja grałem w Call of Dragons ponad rok temu, więc może coś się zmieniło, nie? Przejdźmy dalej.
Co tu mamy? Najlepsze combo dla 3 kawalerii, dla 3 łuczników, dla 3 piechociarzy i dla 3 siege combo. Więc przejdźmy sobie do kawalerii, czyli klasycznie Arthur William, Huo Belizariusz, Joanna Nevski. Okej. Jestem w stanie to zrozumieć, Huo z Belizariuszem, żeby Belizariusz jak najdłużej był w openie, bo Huo jest wytrzymały i żeby dawał tego swojego buffa. Artur Filip, Huo Belizariusz, Joan Kanewski. Słuchajcie, ogólnie to combo 3 kawalerii, no mało widzę ludzi, którzy gra na 3 kawaleriach. Nawet jeżeli to jest 7 gdzieś tam marszy, to widzę, że troszeczkę inaczej grają. 6 jest open i 7 gdzieś tam próbują te siege robić, a jak już mają te 7, no to tam jest przeważnie coś z piechoty, tak jak na przykład Guan z tym swoim silensem jakoś parowany. Widziałem chyba z Aleksandrem latał. No, różne są opcje. No ale przejdźmy dalej do łuczników. Ziliang, Filip, Ashurbanipal, Herman i Shajara YSG. Mi się zdaje, że ten zestaw, co macie tutaj u góry, ten potrójny, jest najbardziej balanced. Tak uważam. 2 Ziliang z Filipem i potem Ashurbanipal, Shajara i Herman z YSG. Uważam, że już jest taki bardziej waste'owy, no bo do Hermana trzeba mieć dobry gear. On jest dobry jako pierwszy dowódca, kiedy są duże i długie bale, bo on ma czas zrobić te swoje mega raporty tą dotką, więc no i 2 mając YSG na plecach, no to jest kolejny boost. Ashurbanipal Shajarą, no tutaj bardziej Ashur może być trochę wolniejszy, ale Shajara jakby tak chyba żywotny wtedy Ashura podbija. Ziliang już Filip mówiłem wam wcześniej, że to jest bardzo dobra para, zresztą teraz dość często grywalna. No i przejdźmy do piechoty. Liu czy Alex? No to wiemy o co chodzi. Ragnar z Filipem, bardzo dobry marsz. Też widziałem, mega raporty robił. Guan wtedy z Descypio lata. Więc to jest w sumie taki też balanset na piechocie, jeżeli chodzi o te 3 dowódców. Tutaj mamy też kolejne zestawienie, gdzie mamy Liu z Aleksandrem, Ragnara z Scipio i Williama Wallace'a z Filipem. Szczerze, William Wallace z Filipem, nie wiem, czy jest po prostu tylko po to zrobione, że William bił sobie tego single target, ale też długo trzymał w polu walki i żeby ten Filip nam buffował te marsze. No bo to może być po prostu z tego powodu też zrobione, prawda? Że po prostu te William Wallace z Filipem no dużo się trzymają, dużo utrzymują też innych w grze, no i buffują ich przede wszystkim, nie? Siege combo. Gaja Madach, Gonzalo, Babur ze Stefanem, no i Małgorzata z Johnem, czyli to jest coś, co wam wspomniałem jeszcze wcześniej, że tam pewnie John się w to gdzieś tam wplecie na pewno. Ja osobiście Johna nie uważam za dobrego dowódcę z MG, uważam go za średniego dowódcę. Babur wiem, że potrafi robić dobre damage. No i Gaja Madach, no to jest to oklepana meta, więc tutaj mi się zdaje, że nic nowego wam tutaj nie powiem pod tym względem. No i ogólnie tak jak popatrzymy na te marsze, no jakby ja będę miał zawsze od tego Belizariusza Prime jakiś tam ból, bo wiem, że nie jest jakiś topem. Może być wykorzystywany faktem jako ten 7 marsz gdzieś tam do tych buffowania dodatkowego, jak mamy już tego Filipa. Ale tak jak widzicie, no wypadli już z mety, w ogóle totalnie tam nie pojawia się Budika, w ogóle nie ma Trajana gdzieś tam wrzucanego. No jest parę takich zmian, które no wiedzieliśmy, że będą, tym bardziej, że dowódcy się rozwijają. Kolejna zmiana pewnie będzie za 2 miesiące, może miesiąc, może się mylę. Więc tak wygląda Openfield, jeżeli chodzi o The Kingdoms Codex. Tu was zapraszam, jeżeli macie chęć i czas, no to wpadajcie na Facebooka do nich lub też na Discorda, dużo ciekawych rzeczy dają. Tak samo jak tutaj wcześniejsze informacje, bo to już troszeczkę wcześniej było, tu macie 12 marca już podawali, jakie będą mniej więcej te eventy dostępne. Tu mówi tu macie Cerolkę, tu macie to koło. No mają, jakby tak powiedzieć, jakieś tam informacje, więc wypuszczają. Gemy będą dokładnie 29 marca, czyli w ten weekend. Więc jeżeli ktoś czekał na gemy, no to zapraszam. Na Discordzie tam po prostu macie też dużo informacji od nich i też możecie sobie tam wbić i z nimi pogadać. Bo oni też tam wiem, że często piszą, tam moje też filmiki się pojawiają w linkach. No od jakiegoś czasu rozpocząłem z nimi współpracę. Uważam, że ta współpraca jest ok. Wiadomo, to się rozwija, jesteśmy częścią tego projektu, więc no co dużo mówić. Openfield, The Kingdom Codex znacie też moją opinię. Myślę, że ogólnie dużo się nie różni, tam są małe mankamenty i naprawdę zrobili
Fajną robotę zrobili, ta meta jest bardzo podobna do tego, co ja wam przedstawiałem parę dni temu, a uznałem, że takie informacje wam wypadałoby, jakby tak powiedzieć, podać. Jeżeli byście chcieli mieć informacje a propos też od The Kingdoms Codex, a propos tego, jak sobie tutaj no jak tutaj na przykład rozłożyć dowódców do zbierania, jak oni to widzą, bo uważam szczerze, że mają mają bardzo fajny poradnik ogólnie, czy tam powiedzmy, może nie poradnik, ale po prostu mają informacje, jak te dowódcy są najlepsi do zbierania, do jakich rzeczy oczywiście. To jeżeli byście chcieli taki odcinek, no to zostawcie komentarz, lajka pod, jakby tak powiedzieć, odcinkiem, pod tym odcinkiem, a ja po prostu będę wam z tego, jakby tak powiedzieć, informacji od nich po prostu coś takiego nagrywał. No i będziemy sobie mogli razem wspólnie tutaj przejrzeć wszystko i przegadać, bo mi się wydaje, że to jest ciekawe. Mało jest filmików, jacy są najlepsi dowódcy do zbierania, jakby tak w 2025 roku, a wiecie, że się w styczniu to zmieniło, no bo jakby na to nie patrzeć, doszedł jeden nowy dowódca, który naprawdę nieźle zbiera surowce, więc epicki, więc no tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie mój kanał, że lajkujecie, komentujecie, donatujecie, ja to widzę, to bardzo nam pomaga. No i co? Trzymajcie się, do zobaczyska. Elo!